Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciał Wam przedstawić takie pewne narzędzie, które nazywa się Wagtail. I teraz, co to jest Wagtail? Już możecie widzieć trochę po tytule, co on oznacza, ale tak powiem swoimi słowami. Wagtail to jest CMS, czyli taki system zarządzania treścią, który jest oparty na Django. Jeszcze warto wspomnieć, co to jest system zarządzania treścią. To jest coś takiego jak edytowanie, na przykład proste edytowanie tabel, tak żeby to było user-friendly. Ktoś to porównał ostatnio do Django Admina. Co to tutaj? Jakieś te... Ktoś to porównał ostatnio... Nie, ktoś to porównał do Django Admina i to było coś tak... I powiedział, że no Wagtail to jest taka wykokszona wersja Django Admina. No i w sumie mogę się z tym zgodzić, bo naprawdę ten panel wygląda o wiele lepiej niż ten Djangowy, ten domyślny. No. I takie jeszcze właśnie krótkie informacje. To narzędzie zostało wydane w 2014 roku, ma 11 000 gwiazdek na GitHubie, więc trochę to narzędzie powiedzmy boostuje, że już jest tak długo na rynku i można powiedzieć, że już ma jakiś taki poziom stabilności i również jeżeli napotkamy jakieś problemy czy coś, to będziemy w stanie znaleźć jakieś odpowiedzi na Stack Overflow, żeby to rozwiązać. No sam jakby długo i dużo szukałem na temat tego, więc bo chwilę właśnie miałem okazję w tym pracować, więc tak, jakby zawsze gdzieś tam udało mi się rozwiązać te problemy, które napotykałem. No dobra. I teraz tak, jakie firmy używają Wagtaila? Oczywiście musimy tutaj na samym początku wspomnieć naszą stronę firmową, która użyła Wagtaila do właśnie naszej strony. I właśnie oczywiście Wagtail służy do serwowania treści, aby ładnie frontend mógł te treści wyświetlać. Jest to dosyć w sumie rozbudowana już strona. Jest tam mnóstwo potworzonych różnych page'y, tak zwanych. No i sobie w sumie jakoś radzi. Mam na myśli, że jest to jakoś używalne. Można tam jakoś te treści wprowadzać, modyfikować i ludzie, którzy są nietechniczni, jakoś sobie radzą, aby modyfikować te różne treści. No i też jeszcze takie mniej znaczące firmy, jak właśnie NASA na przykład, która też używa Wagtaila do jakichś pobocznych projektów, Google oraz spotkałem się, że niektóre uniwersytety używają też właśnie Wagtaila do wyświetlania jakichś prostszych informacji. No dobra, możemy przejść do następnego, czyli do takich feature'ów Wagtaila. Ja tutaj naprawdę zamieściłem bardzo krótką listę tych feature'ów, ale myślę, że na sam początek, jeżeli zaczynamy właśnie tego Wagtaila się uczyć, albo zaczynamy budować strony, to jest bardzo, jakby napotkamy te feature'y od razu na samym początku, więc dlatego postanowiłem je przedstawić. To jest właśnie taka lista, że tam jest Explorer, jakiś Stream Field, Snippets, Image Field, Form Builder. No może Wam na razie to nic nie mówić, ale właśnie za chwilę przejdę do prezentacji tego. Ale najpierw, zanim w sumie bym przeszedł do tych feature'ów, muszę wytłumaczyć takie proste, modele, jakie występują w Wagtailu. I na przykład, to sobie przybliżę. No coś widać w sumie. I teraz tak, jednym z takich podstawowych modeli, jakie mamy, to jest właśnie page. To jest jakby, no w sumie ciężko powiedzieć, page to jest po prostu page, czyli strona, która zawiera jakieś informacje. Na panelu admina ona wygląda w ten sposób, że mamy, to jest jakieś feature'y, to nie, to sobie mogę wejść tutaj. No w sumie tak wygląda oczywiście strona i na przykład ten homepage, jaki przedstawiałem, to wygląda w ten sposób. Czyli mamy jakiś tytuł i mamy jakieś pole. No czyli to pole to już samo sobie zdefiniowałem, właśnie, że na przykład jakiś heading, czyli
możemy go zwrócić na frontend i frontend w jakiś sposób go obsłuży, nie? Bo tutaj tylko wprowadzamy dane, aby frontend mógł jakoś się wyświetlać. Również strona jest zbudowana z takiej sekcji jak Promote i tutaj właśnie mamy Slack, pod jakim będzie się wyświetlał i to w sumie bardziej jest dla SEO, dla Google'a. Czyli tytuł, jak wchodzimy właśnie w wyszukiwarkę, to możemy sobie właśnie to ustawić, jak będzie wyświetlany tytuł i mamy później jeszcze ten description. Oczywiście to musi być obsłużone przez frontend, żeby to było wyświetlane. Bo tutaj właśnie jakby zaznaczam, że my tutaj tylko wprowadzamy te treści i te treści są jakby w ładny sposób prezentowane dla nas, jako dla administratorów tej strony. Również możemy taką stronę, to jest dosyć prosta strona, bo zawiera tylko jedno pole, ale mamy też takie bardziej może skomplikowane. I taka bardziej skomplikowana strona to na przykład jest strona bloga. Tutaj właśnie mamy, no też nie jest może aż tak bardzo, ale znowu mamy tytuł, jakiś podtytuł. Mamy właśnie dodaną własną customową taba, można powiedzieć, które to są jakieś informacje, które możemy wprowadzić. No i w sumie, jeżeli chodzi o Page'a, to myślę, że chyba na tym mogę skończyć, aczkolwiek też jeszcze w sumie jest taka bardzo ważna rzecz. Jak sobie wejdziemy właśnie na przykład powiedzmy na blog Page'a, to w sumie mogę jeszcze mówić strukturę, jak wygląda. To na razie pominiemy. Tutaj te 3 linie, to są za chwilę nam pomogą. Znaczy za chwilę wytłumaczę, o co chodzi. No i właśnie tak definiujemy sobie pola, po prostu takie zwykłe djangowe modele. To nic chyba takiego skomplikowanego. No i tutaj właśnie definiujemy, jak to się wyświetla na Wagtailu. I na przykład właśnie mamy content panel, czyli taki ten główny panel, ten co był pierwszy. O, to jest dokładnie ten tutaj. I pokazujemy mu, jakie pola ma wyświetlić. I na przykład mamy panel, który wyświetla subtitle. Mamy właśnie też jakiś specjalny panel, który wyświetla wybór obrazka. Następnie mamy właśnie ten drugi panel, jako newsletter panel i ja sobie go zdefiniowałem, że to jest panel, który jakby łączy wszystkie te pola i w taki ładny sposób wyświetla. No i tutaj w sumie to już tak jakby, żeby pokazać Wagtailowi, aby te panele wyświetlał, to już takie może nie jest bardzo ważne. Dobra, to może teraz przejdźmy do tego pierwszego feature'a, o którym tak wcześniej mówiłem, którym jest Explorer. W sumie Explorer to już widzieliście, o co chodzi, to jest to tutaj jakby. To jest tutaj, jak przechodzimy między stronami, na przykład, że jak wejdziemy sobie w bloga, to w blogach mamy jakieś kategorie i w kategoriach mamy jakieś posty. Warto sobie w ogóle tutaj, warto wspomnieć o tym, że należy na samym początku już rozważyć, jak będzie wyglądała ta struktura. Jakby, żebyśmy nie mieli wszystkich stron jakby tutaj, w tym głównym obszarze, bo później może się zrobić lekki bałagan. Dlatego jak budujemy stronę, jak w ogóle budujemy projekt, to właśnie warto sobie rozważyć tę strukturę. Na przykład ostatnio był projekt komercyjny Grano plus Decor i tam właśnie z Mateuszem, zanim w ogóle przystąpiliśmy do robienia tej strony, bo to naprawdę szybko się dosyć robi, to dosyć długo spędziliśmy na tym, aby tą strukturę tutaj, aby ją dobrze zaplanować, żeby później jak użytkownik jakiś wchodzi, który z tego w ogóle nigdy nie korzystał, aby wiedział, gdzie wejść, to gdzie się znajduje, co gdzie może dodać i tak dalej. I tak właśnie takie pola, które były tutaj na początku w kodzie, może pokażę. I tu właśnie mamy takie pola, 3 pola, które nam definiują, gdzie strona będzie, gdzie ta dana strona będzie dodana. Czyli na przykład tutaj mamy podane, że blog page może mieć tylko strony, które są właśnie kategoriami, a zawierać może tą stronę tylko jakby korzeń. Co nie? I wtedy jak użytkownik będzie chciał dodawać jakąś nową stronę, to nie będzie mógł dodać ją w jakichś losowych miejscach. Myślę, że właśnie na to też warto zwrócić uwagę, jeżeli budujemy dla kogoś stronę, aby przez przypadek nie dodawał wszędzie tych stron i żeby to jakoś wyglądało. I na przykład właśnie jak wejdziemy sobie w bloga, to tam nic nie zmieniałem. Jak dodamy właśnie sobie tą stronę, to on wie od razu, jaką stronę dodać, że to musi być kategoria, co nie? Możemy właśnie sobie dodać
nową kategorię i jakiś tam tekst, jakiś opis tej kategorii. No, tak sobie po prostu zdefiniowałem to pole, żeby było. No i tą sobie stronę publikujemy. W sumie też taki malutki feature jest, że możemy zmodyfikować tą treść jakby, coś dopisać sobie, ale niekoniecznie chcemy ją publikować, czyli właśnie możemy zrobić jako save draft i ona jakby ta strona, jakby ta treść, która będzie zapisana, nie będzie publikowana dla końcowego użytkownika, tylko dla nas. Ale to w sumie też jakby większość CMS-ów posiada taki feature. No dobra, czyli właśnie nad tym Explorerem się trochę tutaj poznęcałem. To może przejdźmy do następnego. Właśnie, i teraz następny taki, może to jest w sumie trochę feature, bo nie zawsze chcemy jakby budować strony. Na przykład niektóre strony, jak posty, publikacje do bloga, mają autorów i autorzy niekoniecznie mają własną stronę, więc aby takiego autora przypisać do konkretnej publikacji, są właśnie tak zwane snippety, czyli kawałek treści, która może być używana na wielu stronach. No. No i to jakby właśnie, żeby się ta treść nie powtarzała. No snippety to też jakby nie jest jakiś trudny temat. To jest po prostu jakiś djangowy model. Jak to było? To było w sumie tak. No, czyli po prostu to jest prosty djangowy model, tylko ma jakiś dekorator, który mówi o tym, że to jest snippet. No i tak samo jak Page ma panele, że możemy właśnie mu te panele jakieś dodawać, żeby w jakiś określony sposób się zachowywały, albo w jakiś określony sposób zapisywać dane do tych pól, które tutaj zdefiniowaliśmy. No w sumie bym mógł powiedzieć, że to jest tyle, aczkolwiek jeszcze jest taki feature, jest też taka druga opcja, żeby podpinać coś pod stronę, tak zwany parental key. I na przykład mamy taki snippet jak navbar. To zaraz może wyświetlę go najpierw, a później pokażę, o co chodzi w kodzie. Mamy taki właśnie snippet jak navbar, bo on będzie używany na różnych stronach, więc właśnie warto go jako snippet zdefiniować. No i mamy jakąś tam nazwę i mamy właśnie navbar itemy, czyli rzeczy, które będą w navbarze. I tu mamy takie kafelki, bym powiedział, i żeby właśnie takie kafelki móc osiągnąć, używamy parental key'a. To jest potrzebne do tego, znaczy dlaczego nie możemy użyć snippetów, tylko parental key'a. To jest w sumie dobre pytanie, które sobie teraz zadałem. Otóż dlatego, że parental key mówi nam, że te rzeczy będą tylko i wyłącznie dostępne na tej stronie. Jakby utworzymy drugi navbar, to one nie będą, jakby drugi snippet właśnie, który będzie navbarem, to te rzeczy nie będą widoczne w tym drugim navbarze, bo na przykład tak nie chcemy, żeby one były jakoś połączone ze sobą. I w sumie tym się różni snippet, że snippet możemy używać po różnych obiektach, a jak mamy parental key'a, to możemy używać tylko w tym konkretnym obiekcie, który został stworzony. Mam nadzieję, że to ma jakiś sens. To teraz powiedziałem. No i właśnie tak jeszcze może parental key, nie wiem, może budowę pokażę. No, że mamy właśnie parental key, które jest zdefiniowane do navbara i mamy właśnie też specjalny panel, który wyświetla nam to połączenie w formie takich fajnych kafelek, co nie? Żeby to ładnie wyglądało na panelu. Dobra. Następny taki feature, o którym wspomniałem wcześniej, był streamfield. W ogóle jakby można najpierw przytoczyć problem, że załóżmy, że mamy jakąś publikację, znaczy chcemy jakby napisać jakąś publikację i publikacja może mieć w sobie różne pola, na przykład powiedzmy, że może być tam jakiś content, może być tam galeria, może być jakaś reklama, linki, może być tego jakby nieskończenie wiele. I teraz jak możemy to ogarnąć w takim właśnie adminie, żeby móc dodawać rzeczy tak, aby to wyglądało ładnie, przejrzyście i też można byłoby to fajnie wyświetlić. No i właśnie do tego są streamfieldy. Mogę to pokazać
na zasadzie publikacji, że mamy jakiś sobie post. Tak sobie zdefiniowałem właśnie, jak wygląda post i tutaj właśnie mamy tą treść, co nie? No i tutaj właśnie i mamy pierwszy taki właśnie użycie tego stream fielda i to jest to, że definiujemy sobie różne bloki, które sobie możemy później dodawać. Czyli tutaj mamy treść, następnie mamy zdefiniowaną jakąś na przykład powiedzmy reklamę, bo w sumie ta strona to jest tak jakby wizytówka sklepu połączona z blogiem, tak żeby nam może nakreślić kontekst. No i chcielibyśmy się zareklamować właśnie w tym poście, to mamy właśnie taki blog, który mówi nam jakiś tytuł tej reklamy i jakiś podtytuł i do jakiej strony ma przekierowywać. Sama budowa tego nie jest trudna, mogę w sumie szybko pokazać, jakby tego bloku najpierw. On się nazywa AdBlock i w sumie to tylko zdefiniowanie czegoś takiego i z tego stream fielda definiujemy w ten sposób, jak jest pokazane tutaj. O, tak. Czyli on nam mówi, że to jest stream field, czyli te pole, co może zawierać wiele różnych elementów i tam jest właśnie tekst, galeria, jakiś heading, jakbyśmy chcieli dodać, jakiś obrazek, jakbyśmy chcieli w jakiś specjalny sposób wyświetlić, no i właśnie ta reklama. No, znaczy jak to teraz w sumie gdzieś tam spojrzałem, miałem właśnie czas i spojrzałem i w sumie pod spodem tu używa JSON Fielda, więc no może być to nieskończenie wiele tych różnych kombinacji, jakie dodamy sobie do tego. No, dobra. Kolejnym może takim troszkę mniejszym featurem, ale też jest właśnie fajnym aby go wspomnieć, jest Image Field. To jest właśnie coś takiego jak tutaj. Dlaczego o tym wspomniałem? No bo się pochwalili na tym na stronie, dlatego o tym wspomniałem, ale on tam zawiera też jakieś takie małe rzeczy, jak na przykład można sobie przyciąć obrazek. Wow, coś pięknego. Ale też jakby pozwala nam, jak chcemy zmienić obrazek, to nam właśnie pozwala w wygodny sposób nam wybrać obrazek tutaj. Tak żeby to było user-friendly i również jakby pozwala nam napisać ten model, czyli jakbyśmy chcieli dodać jakiś jeszcze podtekst na ten obrazek albo jakąś inną rzecz, która ma występować w każdym obrazku, to możemy tutaj w łatwy sposób zrobić. Oczywiście po stronie jakby kodu to nie jest nic innego jak po prostu połączenie do klucza, czyli image. Weźmiemy sobie coś takiego może. To jest po prostu klucz obcy do tego modelu. To już tak bardziej od strony kodu. Okej. No i też taki feature, o którym się chwalili. Ja go, szczerze mówiąc, z niego za bardzo nie korzystałem, ale pomyślałem, że warto o nim wspomnieć. Jak chcemy zbudować jakiś formularz, to Wagtail wychodzi nam z pomocą, aby to zrobić w dosyć szybki sposób i oferuje nam coś takiego, że mamy już gotowe, zdefiniowane pola, że możemy na przykład dodać sobie jakoś pierwsze pole, powiedzmy full name, jakiś help text, jakiś typ tego pola, czy jest wymagane. Możemy wybrać choices, jeżeli wybierzemy tutaj, żeby było choices, no i tak dalej. No nie wiem, to nie jest aż taki duży feature. W sumie jakbyśmy chcieli, to moglibyśmy to sami jakby zdefiniować, tworząc sobie różne modele, ale jeżeli to jest jak już gotowe, zrobione za nas, to pomyślałem, że o tym mogę wspomnieć. No to w sumie tyle takich feature'ów, o których chciałbym wspomnieć, jeżeli będziemy chcieli zacząć naszą przygodę z Wagtailem. Oczywiście jeszcze jest mnóstwo innych feature'ów, jak edytowanie tego paska, że możemy dodać sobie jakieś własne elementy, jakbyśmy chcieli. Możemy również, mam napisane nawet, możemy wyświetlać panel w różnych językach, jeżeli ma to, jakby on oferuje od razu takie wsparcie do tego, nie? Żebyśmy ten panel mogli wyświetlić w różnych językach, aby był dostępny dla różnych ludzi. Również się zauważyłem, ale nigdy z tego niestety nie korzystałem, ma zarządzanie użytkownikami, czyli użytkownicy mogą mieć dostęp do różnych zasobów tego
tutaj na tym Wagtailu i przez to możemy dopuszczać innych użytkowników, aby mogli działać na tym panelu, nie modyfikując wszystkiego. I ostatnim takim, co mi się zwróciło uwagę, jest taki, można też zdefiniować workflow, że na przykład mamy publikację, ta publikacja leci ona nie jest publikowana od razu, tylko leci do moderacji. Moderacja, mamy taką rolę jak moderator i ten moderator może jakieś tam poprawki wprowadzić, znów zwrócić do tego autora, autor może to poprawić, znowu przejdzie przez moderację i na przykład ta moderacja może ten post opublikować. Mówię, ale szczerze nigdy z tego nie korzystałem, więc nie wiem, czy to działa dobrze, czy to działa źle, ale jest to wspomniane na stronie, więc musiało być to przetestowane, bo w sumie też chwalili się tym, że mają mnóstwo testów, że ten Wagtail jest bardzo mocno otestowany, więc to musi w jakiś sposób działać. Dobra. To chyba myślę, że tyle, jeżeli chodzi o przedstawienie tego panelu. I też się chwalili tym, że ten panel ładnie wygląda. To jest kwestia gustów. Nie wiem, czy to ładnie wygląda, czy to nie ładnie. Znaczy, moim zdaniem nawet fajnie to wygląda, przystępnie. Wygląda ładnie, chyba nikt nie ma takich zarzutów, że nikt by z tego nie mógł używać. Dobra. I w sumie mogę przejść dalej. Tutaj. To te feature'y powiedziałem. I takie podsumowanie, takie szybkie. Co to jest Wagtail, czyli ten CMS, do czego możemy go użyć? Właśnie chyba do budowania takich może prostszych stron, aby szybko móc te treści wyświetlać dla jakichś wizytówek, dla jakichś sklepów, dla jakichś właśnie blogów. Bo samo nauczenie się Wagtaila i jego uruchomienie nie jest trudne. Zdefiniowanie tych właśnie stron też nie jest, tylko warto się trzymać tej zasady, co powiedziałem na początku, abyśmy zdefiniowali sobie tę strukturę, abyśmy to zrobili z pomyślunkiem, najważniejsze, żeby to było z pomyślunkiem, a nie na ślepo. Jeszcze takie szybkie wspomnienie o źródłach. W sumie są takie 3 źródła, z których ja korzystałem. To jest kanał na YouTubie. Warto tam zajrzeć i przejrzeć tą playlistę, właśnie Learn Wagtail i nie polecam tego, żeby przejrzeć wszystko tak sekunda do sekundy, tylko bardziej tak przelecieć, poprzewijać sobie, abyśmy mogli zobaczyć, jakie feature'y nam oferuje, albo w jaki sposób możemy zrobić coś. Żeby się bardziej obeznać z tym Wagtailem. Następny to jest właśnie Awesome Wagtail i to jest taka strona na GitHubie. Chyba nawet mam gdzieś ją uruchomioną, albo chyba nie. Coś mi tu zasłania. To jest tutaj. I jeżeli szukamy jakichś gotowych rozwiązań, jakichś nowych paneli, żeby jakieś treści wyświetlać w jakiś właśnie bardziej zaawansowany sposób lub jakieś wtyczki ewentualnie, może nie wtyczki, ale jakieś dodatkowe funkcjonalności dodawać, to ja bym właśnie najpierw szukał tutaj, w tej liście, bo to naprawdę jest mnóstwo, tak jak widzicie, od groma tego wszystkiego jest do Wagtaila i to jest właśnie wszystko zebrane w jednym miejscu. I oczywiście wiadomo, ostatnie to są doksy, ale to tak musiałem chyba, że byłem do tego zmuszony, że zawsze mądrzy ludzie zawsze do doksów wysyłają, więc ja również odsyłam do doksów. Nawet też ładnie strona wygląda, to nie jest jakieś takie, że samym widokiem będzie na to straszała. I też tam są przydatne informacje, które możemy wykorzystać, aby budować nasze strony. Dobra, czy jakieś są pytania? Dałem efekt, co nie? Wiedział. Mam nadzieję, że tak wszystko dobrze wytłumaczę, tak wszystko dobrze rozumiecie, że nie masz żadnych pytań. Myślę, że to jest bardzo proste rozwiązanie. Mam na myśli, jeżeli jest się... bo chciałem tak, bo my tam wykorzystujemy UX designerów. Nie, my tam wykorzystujemy bardziej zaawansowane rzeczy. My nie tworzymy po prostu sobie takich prostych pól, żebyś sobie uzupełniał, tylko też tam są powiązania,
też jakby to powiedzieć, customowe zachowania, jakieś rzeczy też również my ten panel dosyć mocno modyfikujemy, dodając właśnie na przykład też jakieś nowe rzeczy do tego Rich Text Editor, co tam był. Więc dlatego jakby czasami to trochę schodzi. No i też nie chcę wspominać o tym, ale tak napomknę lekko, że czasami ten WAG tak nie współpracuje, jakbym chciał, żeby współpracował, że ma takie dziwne odpały. No ale właśnie do takich prostszych stron raczej się nie spotkałem, jak właśnie kiedyś robiłem. Okej, mamy